Polska wieś pachnie łajnem końskim. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, jak zwykle rowerowym. Dzisiaj mam znowu dla Was maszynkę do pokazania, a taką, o zobaczcie, poznajecie? Bardzo podobne były już prezentowane, ale ten jeszcze nie. To jest odłam roweru L20. To już jest trzeci model L20, który Wam pokazuję. Wcześniej był L20, taki klasyczny, zwykły, na kołach 20x4, gruby, taki różowy, masywny, taki kurde fajny. Drugi to był L20 3.0 Boost, ostatnio właśnie prezentowany, full, z pełnym zawieszeniem. A ten natomiast wyróżnia się kilkoma cechami. Przede wszystkim też jest składany, w przeciwieństwie do pierwszej, tej różowej L20. Są tutaj koła 20x3. Opona już jest klockowana, co naprawdę daje się we znaki, już jak się jedzie, czy we znaki. Daje o sobie znać, jak się jedzie po piachu. Już ten rower trzyma się lepiej. Bez porównania, jeżeli chodzi o 3.0 Boosta, tego poprzedniego. Tam rower troszeczkę tańczył na piachu. Tu już ten efekt znika dzięki właśnie tym klockom. Mamy tutaj zawieszenie przednie. Oczywiście można je blokować oraz regulować miękkość. Jest tutaj sztyca amortyzowana. Można ją regulować pod spodem śrubą. No i koszyk, zobaczcie jak pięknie, gustownie koszyk zamocowałem z tyłu. Ten koszyk, od razu powiem, że można także dzięki tutaj mocowaniom na koszyku oraz tym śrubom z przodu, można go zamocować także właśnie z przodu. Nie przeszkadza to w wyciąganiu baterii oczywiście. Może odepnę ten plecak. Zobaczcie, cały plecak duży można sobie tu przytroczyć i on sobie jeździ. O, teraz widzicie go sauté bez plecaka. Jak mówię, widzicie, tutaj są śrubeczki 4 mocowania. Ten bagażnik jest naprawdę konkretny. Gdy zamocujemy go z przodu, maksymalna ładowność to jest 3 kg, co jest też napisane tutaj. Trochę mało, ale gdy zamocujemy go właśnie już z tyłu, to nośność jego wzrasta do 25 kg, co jest zajebistym wynikiem. Są tu zastosowane hamulce tarczowe, jak widzicie, mechaniczne, co na tą maszynę wystarcza, bo jest tutaj silnik 250W w nominale i ona na napięcie 36 V. Bateria tutaj z tyłu. Kluczyki mamy oczywiście dwa w zestawie. Jeżeli chcemy ruszyć rowerem, to musimy przełączyć na on. Kluczyk zostaje, on nie wypadnie. Tak możemy go wyciągnąć, bateria jest zabezpieczona, a jeżeli chcemy wyciągnąć baterię, to musimy wcisnąć i przekręcić. I bateria jest odblokowana. Tutaj mamy taki sztyczek, że odchylamy sobie siodełko. Bateryjka tu ma taki uchwyt. Wyciągamy i idziemy z taką bateryjką do biura, do piwnicy, do garażu, do domu i ładujemy. W tak zwanej bezpiecznej lokalizacji, ja zawsze to radzę. Bateria, jaka tu jest zastosowana, to jest 15,6 Ah, inaczej to jest 561,6 Wh. Maksymalne rozładowanie 20 A. Montaż baterii też przeprowadzamy tak, żeby trafić tutaj taką prowadnicę. Opuszczamy. Najlepiej puścić troszeczkę tak z wysokości, tylko nie dłużej. Zabezpieczamy i teraz kluczyk możemy wyciągnąć, już bateria jest nie do wyciągnięcia, jest zabezpieczona. Kluczyki są dwa w zestawie. Ja wziąłem jeden, żeby nie dyndało i to ramy się nie obijało. Sztyca jest amortyzowana, tu jest śruba regulacyjna, można sobie miękkość, twardość wyregulować. Przerzutki klasycznie, jak to w Engwe Tourneya, Shimano Tourney, taka budżetówka wystarczająca jak na rowery elektryczne moim zdaniem. Oświetlenie przód oraz tył ze stopem. Zaraz włączymy, to zobaczycie. Dzwonek taki bardzo fajny, zwykły, można powiedzieć mechaniczny. Pilot już spotykany w moich prezentacjach. Ma 5 przycisków plus minus, pod spodem włączający, funkcyjny i światła zdaje się. Tak, tu się światło włącza. Wyświetlacz też klasyczny, jak w Engwe, kolorowy. Rower włączamy naciskając przycisk poniżej. Załącza nam się system. O, mamy 5 stopni wspomagania, gdy rower jest zablokowany. Oczywiście rower możemy odblokować, żeby jechał więcej niż 25 na godzinę. O tym za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić. Teraz zobaczcie, gdy naciskamy hamulec jeden albo drugi, z tyłu zapala się stop. Światełko oczywiście zapalamy tutaj. Pyk. Wyświetlacz nam wtedy przygasa. Tu u góry zapala się symbol światła. No i proszę bardzo, już tutaj świeci.
chociaż jasno jest nie widać. Tył tak samo. O. Teraz naciśnijmy stop. Troszeczkę jaśniej się zapala. Ten koszyk jest oczywiście w standardzie. W standardzie jest tak samo te mocowanie. Tutaj te, widzicie, sobie napicie wziąłem. Oraz wraz z bidonem. Bidon został w samochodzie. A tu macie taki bidonik, jeszcze dostałem w komplecie z rowerem. Nie wiem, jakiej to jest pojemności. Nie mam zielonego pojęcia. No myślę, że z pół litra wejdzie. Z dzióbkiem takim podnoszonym można drinkować. Ponieważ no, nie chciałem przelewać butelki, która i tak tutaj pasuje, więc sobie założyłem to. No i oczywiście rowerek jest w pełni składany. Jest tutaj bardzo fajne mocowanie, jak to ułęgwę. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, bo wszędzie w innych rowerach macie takie, jak zaczepiacie, to taki jakby, można powiedzieć, że jakiś ząbek gdzieś się tam zapina, albo coś tam musi być zahaczone. Tutaj jest rozpierane tą taką śrubką, zobaczcie, tutaj widzicie. Dzięki temu, jak dopychacie i tu zaskakuje, to ta śruba dopycha całą tą konstrukcję kierownicy w dół i nie macie żadnego luzu. Nawet jak się jakiś luz pojawi, wystarczy tą śrubę delikatnie odkręcić, co ja jeszcze nie robiłem w swoich składakach, i luz zniwelujecie. Zobaczcie. Naciskam i to widzicie, taką dźwignię robi i dociska bardzo mocno do gniazda i nie ma tutaj żadnego luzu. Bardzo fajne rozwiązanie. Rowerek klasycznie składamy na pół tutaj. Jest ten sam mechanizm rozpychający. No i już możemy sobie złożyć. W środku, jak widzicie, są poprowadzone przewody, żeby nie były na wierzchu, żeby było estetycznie. Składanie roweru, jak i kierownica, jak i tutaj, oczywiście ma takie zabezpieczenia, żeby przypadek wam się to nie otworzyło. Pedały oczywiście także składane w ten sposób. Bardzo fajny, mały, porządny składak. Wejdzie do każdego auta bez najmniejszego problemu. Dobrze, porozmawiajmy o odblokowaniu. Rower posiada, jak widzicie, manetkę, ale manetka po przekręceniu na maksa kręci tylko kołem w ten oto sposób. Do jakiejś prędkości 5, 8, niecałych 6 km. O, możecie zobaczyć. 5,8 km. Z tego względu, że w trybie zablokowanym, czyli takim, można powiedzieć, legalnym, służy ona tylko i wyłącznie do ruszenia, nie do jazdy. No nie pojedziecie z taką prędkością. 5,8 to jest bez obciążenia. Z obciążeniem to będzie około 4. No ciężko jechać z taką prędkością, ale można ten rower odblokować. W tej chwili jest zablokowany. Ta manetka właśnie działa, jak ją pokazywałem. Po przekręceniu na maksa wolno kręci. Włączamy rower przyciskiem dolnym, aż się uruchomi system. I teraz naciskamy plus minus jednocześnie przez chwilę. Pojawia się takie ustawienie i teraz wciskamy jednocześnie plus oraz lewą dźwignię hamulca i trzymamy długo, już 10 sekund albo więcej, aż tu pojawi się symbol 100 km. No tak się pokazuje. To nie to, że będziecie 100 na godzinę jechać, bo tak się nie da niestety, to jest za słaby silnik. O, widzicie? Takie 10 i 0 to jest 100 km. I jak puścicie to wszystko, możecie puścić wtedy hamulec i przycisk. Tu jak się wyłączy, żeby zatwierdzić te ustawienia, wciskamy przycisk M znajdujący się na pilocie. Przytrzymujemy. Ekran zgaśnie, zapali się ponownie i już mamy odblokowane. Spójrzcie teraz, manetkę przekręcę. Oczywiście musicie stawić chociaż jeden stopień wspomagania, żeby manetka działała, więc stawcie sobie pierwszy i zobaczcie. Od razu lepiej, prawda? Ja zostawię sobie na odblokowanym, ponieważ jestem w lesie i jeżdżę w lesie, ale pamiętajcie, gdy wyjeżdżacie na drogi publiczne, zablokujcie ten rower, żeby wszystko było legitnie, zgodnie z przepisami. Wiem, zaraz się odezwą niektórzy, że manetkę ma. Manetka jest nielegalna. A wskażcie mi przepis, który o tym mówi. W przepisach nie ma nic, czy rower może mieć manetkę, czy nie może tej manetki mieć, a w myśl zasady, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Ale generalnie chodzi o to, że w trybie zablokowanym manetka służy tylko do ruszania i nie można na niej jeździć i nie można wtedy tego traktować jako skuter. Takie jest prawidło. Dobra, rower ma tutaj klasyczny czujnik PAS, czyli czujnik obrotu korby. Dopiero jak wykryje, rower zostaje napędzany. Można powiedzieć, że to taki klasyczny rower elektryczny. Dobra, teraz się przejedźmy, tylko zamocuję plecak i zobaczycie, jak tym fajnie się jeździ. Dobrze, pojeździmy sobie. Mam tutaj małe wzniesienie. Damy drugi stopień wspomagania.
Ruszmy sobie z manetki. O, rowerek się fajnie wyrywa. Taka góreczka nie stanowi dla niego problemu. Choć trochę siły już trzeba włożyć. No jest tutaj silniczek 250W, który w mocy szczytowej osiąga troszeczkę więcej. Muszę Wam powiedzieć, że ta sztyca amortyzowana robi robotę, choć jest to taka... Ja nie lubię tego typu sztyc, takich pionowych. Ja bardziej wolę taki jak mam Schulza, właśnie taki pantograf, nie? Pantograf, czy jak pantograf. Oj, podskakuje mi z tyłu plecak. I on moim zdaniem troszeczkę lepiej wybiera, ale tutaj nie jest źle. Choć czuć pod dupą pracę jego. Takie wiecie, skoki takie, jakbyście strzykawkę naciskali. O, coś takiego. No ale dzięki temu nie ma takiego przyziemienia, jak walniecie w jakąś dziurę, tylko jest delikatne przytłumienie. I o to właśnie chodzi w sztycy, nie? W trybie odblokowanym, drugi stopień, no to już takie prędkości są, wiecie, konkretniejszej to wystarczy. Będąc gdzieś tam na prostej, sprawdzimy sobie jego prędkość maksymalną na odblokowanym rowerze. Na zablokowanym wiadomo, że będzie to 25 na godzinę, więc robić tego nie będziemy. Aczkolwiek pokażę Wam na trybie zablokowanym na poszczególnych stopniach, jakie prędkości się osiąga. Nadmienię tylko, że na co dzień jeżdżę do pracy rowerem Engwe EP2 Pro. To jest troszeczkę na większych kołach, 20x4. Średnica ta sama, tylko grubsze i wyższe. Dzięki temu się wygodniej jeździ troszeczkę. No wiadomo, im koło większe, grubsze, tym komfort jazdy lepszy, ale opory toczenia są większe. No coś za coś. Dobra, mniejsza o to. No ja na co dzień właśnie jeżdżę tym rowerem na zablokowanym trybie. Nawet manetkę zlikwidowałem, choć tamten rower też posiada manetkę. Z tego względu, że ja, jak wiecie, no ja nie lubię na manetce jeździć, nigdy nie lubiłem. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że tego nie lubię. Raz, że jeździ się bardzo fajnie, bo tam się osiąga prędkości nawet do 25, to jest standardowo. Ja jeżdżę standardowo 20-22 na godzinę, jakoś tak mi to wystarczy w zupełności. To raz, a druga sprawa, no pojedziecie dalej, bo jak będziecie jeździć na odblokowanym trybie na manetce non-stop, no to zasięg tego roweru diametralnie spada. 25-30 na godzinę, 30 km to jest maks, jaki osiągniecie. No nie ma zmiły, no coś za coś, prawda? A na trybie zablokowanym to tak spokojnie 60-70 km ja robię na swoim, tylko że tam jest 48 V. Napięcie tu jest 36, ale to jest bateria większa, 15,6, tam jest 13,6 chyba, to jest 15,6. No, także no, zasięg trzeba by było zbadać. O Jezu, o, na górę wjechałem. Także ja Wam radzę jeździć po prostu na trybie zablokowanym, bo jeździ się po prostu fajnie. Ograniczenie prędkości, czyli zablokowanie roweru na daną prędkość i moc, i tą manetkę, robi się dokładnie tak samo, jak odblokowuje. Ja właśnie sobie teraz zablokowałem. Mówię, będę jeździł tak jak trzeba, żeby do złego nie namawiać. No po asfalcie sunie fajnie, bezszelecnie, silnik delikatnie mruczy, delikatnie go słychać. W kamerze może wydawać się głośniej, w rzeczywistości nie jest tak źle. Hamulec przedni delikatnie mi tam obciera, wymaga regulacji, ale to jest pikuś. Co tutaj dużo gadać? Jedzie się po prostu przyjemnie. A wjedźmy na ten. Kostka brukowa. No jest do przejechania, chociaż troszeczkę rzuca, ale mniej rzuca niż na zwykłym rowerze o średnich kołach. Jest znośnie, że tak powiem. Nie jest taki komfort jak na tych większych Engwasach, co mają koła 20x4. Tam to jest bardzo fajnie. Jedyne co zauważyłem tutaj innego, to jest, że więcej razy trzeba poobracać korbą, żeby on zaczął wspomagać. Może nie więcej, tylko moc tutaj tak narasta podczas pedałowania bardzo wolno. Także mam na samym początku mam wrażenie, że to nie działa czy coś, ale on tak bardzo wolno właśnie narasta. Nie wiem, być może to można zmienić gdzieś w sterowniku, ale wiecie, ja jestem też zboczony już na tym punkcie. Teraz jeździłem rowerami z czujnikami tensometrycznymi, które robiły 2 cm, wystarczyło pchnąć korbę, on już jechał ten rower. Także wiecie, ja już tutaj jestem wypaczony pod tym względem, więc na to nie zwracajcie uwagi. Rowery w ogóle dostałem do testów i recenzji nie od Engwe, tylko od firmy Buy Best Gear. Ich strona to buybestgear.com, gdzie możecie właśnie kupić sobie taki rowerek. Jest oczywiście zniżka, jest kodzik rabatowy, także możecie wejść zobaczyć sobie.
Cóż mogę powiedzieć, no jeździ się dobrze, no bo jest to fatbike, jak wiecie, ja jestem miłośnikiem fatbike'ów i no, nie ma to tamto. No minusy, na pewno minusem są te hamulce mechaniczne, tarczowe, ale to jest, wiecie, to jest taka moje takie zboczenie, bo ja jestem w ogóle zwolennikiem hamulców hydraulicznych, tarczowych. No działa to lepiej, efektywniej. Mechaniczne hamulce nie są złe, tylko no, hydrauliczne są lepsze, no nie da się tego ukryć. Na pewno mechanicznych, tarczowych nie można porównać do V-brake'ów, chociaż niektórzy mówią, że V-brake'i są lepsze, no. Ale dobra, co ludzie to guźta guściki, o tym się nie dyskutuje. Po tej krótkiej jeździe muszę powiedzieć, że siodełko jest wygodne, jak to w Engwe. Jest na takich elastomerach, małych elastomerach, ale jest mięciutkie. No jak mówiłem, amortyzowana sztyca robi swoje. Dobrze, zróbmy teraz sobie taki test na pierwszym stopniu wspomagania, na drugim, trzecim, czwartym, na trybie zablokowanym. Zobaczymy i Wam opowiem w czasie jazdy, jak to wygląda. Ruszamy z manetki, zobaczcie, jak to wygląda w ogóle ruszanie z manetki. Przekręcamy manetkę i koniec. I to jest cała prędkość na manetce, szybciej nie pojedziemy, zobaczcie, nie pedałuje. No da się niby jechać, ale to jest 5 na godzinę. Dobra, ale sprawdźmy tą prędkość. Lecimy. No, muszę sporo pokręcić, zanim rusza dopiero pierwsza prędkość. Pierwszy stopień wspomagania, jest to prędkość 11,6 do 12 dochodzi. Weźmy drugi stopień. To już jest 15. Trzeci stopień. To jest 18. Czekajcie, bo tutaj jest z górki to będzie przekłamanie. Teraz jest pod górkę, też będzie przekłamanie, ale dobra, tu jest jeszcze płasko. Czwarty. No czwarty to około 20 na godzinę. No i piąty. Czekajcie, bo teraz pod górę wjeżdżam. No ale tutaj no piąty to wiadomo jak będzie. 25. I już odcięcie. Już jest odcięcie, nie ma wspomagania. Już silnik milczy. A teraz zobaczmy. Rower odblokowałem. Zobaczmy, ile uda się osiągnąć. Już nie wspominając o tym, że nogi Wam będą uciekać, bo brakuje przełożenia, prawda? Ale to jest pod górkę, słuchajcie, 28. Teraz delikatnie z górki. No te 3 dyszki da się osiągnąć, widzę. Na samej manetce kokosów raczej nie będzie. Też jest teraz delikatnie z górki. Teraz jest płasko. No jak już się rozpędzi, to jedzie te 3 dychy, zobaczcie. Zapomniałem jeszcze pokazać, że jest tutaj regulacja wysokości kierownicy. Możecie sobie do góry podnieść. O, nawet tak. I pozycja teraz jest znacznie wyższa, lepsza, wygodniejsza. No ładnie wybiera te dziury. Nierówności terenu są gładzone. Nie jest to Mercedes może. Ten hałas to jest podskakujący plecak w tym bagażniku z tyłu. Także się tam nie ekscytujcie, że coś się rozpada. Nie. To nie Engwe. W Engwe się nic nie rozpada. Mam wrażenie, że on im szybciej jedzie, tym ma większego kopa. Ten silnik daje więcej mocy. Może to jakoś tu jest w sterowniku zrobione, nie wiem. No bo od startu tak mięciutko startuje, bardzo wolno przyspiesza, a już jak tak właśnie ciśnie trochę szybciej, no to jest lepiej. Dzięki małym kółkom bardzo fajnie się manewruje właśnie w nierównościach terenu, że można sobie poomijać coś. No i zdecydowanie te opony klockowe radzą sobie znacznie lepiej od poprzedniego modelu. O Jezu! Tego L20 3.0 Boost, ponieważ no są klocki. Widzę tą różnicę, jak w piach wjadę, na przykład tutaj on leci jak po szynach, nie? Tam mi latało na lewo, prawo koło, no ale tam była opona szosowa. Oczywiście ten rower nie jest stworzony do takich szaleństw, jak ja tutaj robię. Ja sobie tylko taki swój test tutaj robię zwinności, jak sobie radzi. To nie jest rower, wiecie, jakiś górski, żeby skakać po gdzieś z wysokości, w jakichś takich hopkach albo coś takiego. Nie.
Ja tylko sprawdzam jego możliwości, żebyście wy nie musieli. No idzie jak po szynie. O kurde. Kuropatwa. O, nawet był podskok. Kurde, mucha mi do oka wpadła. Jesus Christ, nic nie widzę. Patrzcie, jak ten dzik zapierdziela. No kurde, mówię, powyżej 20 na jakiegoś dostaje hopla, no i zapierdziela jak głupek.